Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj bym chciał Wam zaprezentować aparat Taxona. Żeby opowiedzieć o tym aparacie, trzeba cofnąć się do roku 1938, kiedy to zespół w fabryce Zeissa, zespół pod kierownictwem inżyniera Huberta Nedwina, skonstruował aparat Tenax. Tenax, później zwany jako Tenax 2, w 1938 roku był to po prostu Tenax. Był to aparat na mały obrazek, który na pewno był inspirowany aparatem robot na 100%, bo miał być szybki w użyciu. Takie były założenia. Miał być solidny, szybki w użyciu i mający mieć praktycznie wszystko, co powinien mieć aparat, czyli miał dalmierz i miał wymienne obiektywy. Do tego robił, tak jak powiedziałem, zdjęcia 24x24. Powiedziałem, na małoobrazkowym filmie robił zdjęcia 24x24 mm, podobnie jak robot. Format kwadratowy dawał to, że dzięki temu można było... aparat miał kilka nowości. Jedną z tych nowości było to, że w standardowych wtedy obiektywach, gdzie była migawka centralna, migawka znajdowała się pomiędzy pierwszym a drugim członem obiektywu, w środku. Co powodowało pewne komplikacje, ponieważ można było ruszać tylko jednym z elementów, bo migawka była na sztywno, żeby można było napiąć na przykład. Natomiast tutaj pan Nedwin przestawił ją za cały obiektyw. W związku z tym cały obiektyw, raz, że można było go wymienić na inny, a dwa, że można było nim całym przesuwać, przez co ustawienie ostrości odbywało się zdecydowanie lepiej, czy dokładniej, bez zbędnych zniekształceń, a sama migawka znajdowała się bardzo blisko aparatu, bardzo blisko filmu. Dzięki temu, że to był kwadratowy format filmu, czyli 24x24 mm, nie było problemów z bokami, które były trochę szersze i trzeba było odsunąć. Dzięki temu aparat był bardzo zwarty. Natomiast aparat był naprawdę bardzo dobry. Tak wszyscy mówią. Ja osobiście nie miałem przyjemności go używać. Natomiast nie był tani i sprzedawał się nawet jak na Zeissa, dzisiaj Zeiss to jest Zeiss, wtedy to jeszcze tak nie była ta legenda Zeissa, sprzedawał się tak sobie. Natomiast rok później, w 1939 roku powstała uproszczona wersja, czyli Tenax 1. I wtedy zaczęto nazywać tego lepszego Tenax 2, a starszego, ten prostszy model Tenax 1. Tenax 1 został pozbawiony przede wszystkim dalmierza. Następnie został pozbawiony całkowicie, pozbawiony możliwości wymiennych obiektywów. Oprócz konstrukcyjnego połączenia był to inny aparat. Przy okazji warto wspomnieć, że nazwa Tenax to nie jest tak, że takich aparatów wcześniej nie było. Zeiss kilka lat wcześniej, zanim wypuścił swój aparat Tenax, kupił, tak by trzeba powiedzieć, firmę Goetz Berlin, która aparaty pod nazwą Tenax produkowała od wielu lat. Ja znalazłem najstarszy aparat, czyli Tenax Moment Magazine, śliczny, z 1892 roku. Bo większość podaje, że pierwszy był w 1906, 17, różnie. Natomiast ten jest z 1892 roku i też się nazywa Tenax. W związku z tym, wprowadzając tą nazwę Zeiss, wprowadzając nazwę Tenax, kierował aparat do zaawansowanych fotografów, którzy znali już tą nazwę i wiedzieli, że takie aparaty były i miały bardzo dobrą renomę wśród fotografów, pasjonatów fotografii. W związku z tym ten Tenax też powinien się sprzedawać. Później była wojna, w 1939 roku rozpoczęli produkcję tego Tenaxa 1. Wojna w 1942 zaprzestano całkowicie praktycznie produkcji aparatów fotograficznych. Podobno Zeiss trochę ich na boku produkował, ponieważ wtedy wolno było produkować aparaty wyłącznie na sprzedaż za granicę. Natomiast w 1946 roku pierwszym aparatem, który w zakładach Zeissa w Dreźnie został
wznowiona produkcja, to był właśnie ten Tenax 1, ponieważ był solidny, mieli do niego jakieś tam elementy i zakładali, że będzie się sprzedawał. I zresztą to było słuszne i sprzedawał się. Mniej więcej w 1953 roku nastąpiła taka modernizacja, znacząca modernizacja aparatu. Wymieniono w nim przede wszystkim naciąg z metalowego na plastikowy, ale i chwilę później zmieniono też nazwę, ponieważ Zeiss był, taka firma powstała, właściciele firmy Zeiss byli na zachodzie, natomiast ten Zeiss na wschodnich Niemczech był sprywatyzowany, no i okazało się, że w sumie to oni nie mają prawa do używania nazwy Tenax i wtedy powstała Taxona. To jest dokładnie Taxona, czyli rok po 53-54 roku były modele, które miały jeszcze aluminiowy ten przycisk i aluminiowe pokrętło. Później były plastikowy przycisk, aluminiowe pokrętło i ostatnie wersje miały plastikowy przycisk i plastikowe pokrętło. Co do aluminiowego pokrętła, to w pierwszych tych Tenaxach, czy w dwójkach, była jeszcze taka opcja, że można było filtr tu odkręcić i wkręcić w pokrętło od... Tylko to jest, w patencie jest opisane, że w pokrętło od zwijania powrotnego. Natomiast jak oglądałem sam rysunek patentu, to wyglądało, że tutaj w pokrętło od licznika zdjęć można było wkręcić. Zostało to opatentowane, kilka zresztą rzeczy było opatentowanych w nim. Sam naciąg filmu został opatentowany, ponieważ naciąg filmu odbywa się poprzez przekręcenie, naciśnięcie tej rączki, obrócenie całego mechanizmu dookoła, napięcie migawki i przesunięcie filmu. Zostało to opatentowane jeszcze w 1936 roku, a później zostało wykorzystane w takim aparacie jak Vera. Podobny system, znaczy idea podobna, natomiast samo wykonanie podobno całkiem inne. Sam aparat, tu mamy spust. Sam aparat, jeśli mówimy już o Taxonie, występował z dwoma obiektywami. Tym tańszym obiektywem, czyli Novarem 35, razem 3,5, ale można było go też spotkać z Tessarem 37,5 mm, ze światłem też 3,5, dużo ładniejszy wyglądający. Tessar, wiadomo, 4 soczewki, tu mamy 3 soczewki, co prawda literkę V, jak się przyjrzymy, oznaczająca, że ma lepsze powłoki, te odblaskowe, ale tak prawdę mówiąc, tak jak robiłem zdjęcie pod słońce, tu mamy zdjęcie tego drzewa pod słońce, to te powłoki przeciwodblaskowe to są średnie. Znaczy, jeszcze o aparacie, powiedzmy. Występował z różnymi migawkami. Tu mamy tempor, dobrze mówię, bo mi światło raziło około, tempor z czasami od 1 sekundy do 1/300 części sekundy, ale można było go też spotkać z weburem, z czasami do 1/250 części sekundy. Różnica między 1/300 a 1/250 moim zdaniem jest żadna, bo i tak mój światłomierz pokazuje 1/250 i do 1/300 to tak osobiście wolałbym mieć 1/250 albo 1/500. 1/500 to była tylko w tych przedwojennych Tenaxach, dwójkach. Tam były migawki, które miały 1/400 kompury, ale były migawki, które miały 1/500 część sekundy. To był dobry aparat. Sam ten aparat, jak widać, jest bardzo mały, bardzo poręczny. Tu mamy dźwignię do naciągu filmu, tu jest spust, ta dźwignia tu pod spodem to jest przełącznik do czasów, tu u góry się zmieniają czasy, przysłony, odległość, on nie ma dalmierza, natomiast jak się mu dobrze przyjrzymy, to jeśli ustawimy na czerwoną kropkę z przodu, czyli odległość przysłonę na 6,3 i ustawimy tu odległość na czerwoną kropkę, czyli na 6 metrów, to praktycznie mamy wszystko możemy robić i nie musimy w ogóle ruszać odległością, czyli ustalać ostrości. Wtedy wystarczy tylko do tej przysłony 6,3 dobierać właściwy czas otwarcia migawki i będziemy mieli szybkie, dobre zdjęcia. Do tego migawka jest bardzo cicha. Jest cicha,
W związku z tym spotkałem się z opiniami, że to jest świetny aparat do streetu. Robimy zdjęcia i nikt nie zwraca na nas uwagi, ponieważ jest malutki. Co do samego robienia zdjęć. Jeśli go otworzymy, to nie jest skomplikowane. Zdejmuje mu się cały tył mu się zdejmuje. Teraz mi wypadnie rolka. On standardowo nie ma rolki. W związku z tym ja używam rolki. To jest od Exy albo od Exacty rolka. Natomiast z nimi wszystkimi tymi starszymi modelami jest jeden drobny problem. O dobra, patrzyłem, gdzie jest mój drobny... do tego drobnego problemu to jest element leży, że po prostu jak robimy zdjęcia, wkładamy i tak miałem za pierwszy negatyw, ja praktycznie skopałem całkowicie, ponieważ zerwałem go w efekcie, bo mówię, niemożliwe. Robisz zdjęcie jedno, drugie, 10., 12 zdjęcie i jest coraz ciężej naciągnąć tę migawkę. Tak już coraz ciężej robisz zdjęcie i później jest coraz ciężej, aż w pewnym momencie po prostu zrywasz negatyw na twarde albo psujesz aparat. Ja zrywałem wtedy negatyw za pierwszym razem, później już wiedziałem, że trzeba mu przyciąć taki krótki 15-zdjęciowy, ale okazało się, że to nie jest wina egzemplarza. To nie jest wina w ogóle inżyniera, że ten aparat tak działa. To jest wina tego, że po prostu w którymś momencie kasety, które my dzisiaj używamy, uległy pewnej drobnej zmianie. I ta drobna zmiana powoduje, że ta kaseta tu, leżąc na tym bolcu, źle się układa. W aparatach późniejszej serii mamy tak rozwiązany bolec, znaczy nie bolec, tylko gniazdo mocowania i wtedy nie mamy żadnego problemu, ale w tych starszych, gdzie jest bolec, no to co musimy zrobić? Nie wiem, czy to widać. Taki kawałeczek plastyku, który zakładamy na bolec i już nie będziemy mieli tego problemu. Może od drugiej strony założę. Wkładam rolkę, wkładam negatyw do niego, żeby mu zaskoczył. W rolkę. Ja najpierw robiłem to na innych rolkach, ale stwierdziłem, że ta rolka jest po prostu bardzo wygodna. Trochę naciągnę, żeby skasować luz. Mam skasowany luz. Wkładam teraz tu w środek ten mój dzyndzel plastikowy i zakładam na to cały tył. Dobrze trzyma? Dobrze trzyma. No co, dociągamy zdjęcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troszkę ciężej się zrobiło. Ale nie ma problemu. Mogę go przeklinać do końca. Fakt, że ja i tak w nim nie ustawiam licznika, licznik nie jest samozdający, trzeba go ręcznie ustawić, natomiast dzięki temu tej roletce plastikowej co mi osobiście bardzo pomogło w robieniu kolejnego negatywu, którym mi się zdecydowanie lepiej fotografowało, bo się nie martwiłem. Naciągniesz to jedno zdjęcie, czy nie naciągnę? Naciągnę. Częściej. To ja muszę używać pewnej siły i nie jest to mój ukochany aparat. Nie jest mój ukochany aparat. Chociaż muszę pokazać jedno zdjęcie. Ja zmuszam aparaty do tego, żeby zrobiły coś więcej niż one by chciały. Czyli oprócz takich zdjęć, na przykład jak, nie wiem, jak ten kościół. Takich zdjęć typowych, takich zrobione, no to żeby pokazać jego rozdzielczość. Ten obiektyw, ten nowonar, średni. Nie jest to mistrz ostrości, mistrz rozdzielczości. No, może być. No, do robota nie umywa się, ale tam właśnie to jakbyśmy go mieli z tesarem, to mogłaby być całkiem inaczej. Ale zmuszałem go do tego, żeby zrobiło to zdjęcie. Zmuszałem go do tego, żeby uzyskać jak najbliżej podejść,
Nie pamiętam, jaką on ma odległość minimalną. 1 metr. 0,9 metra chyba, tak piszą w instrukcji nawet. I zrobić zdjęcie. Robiłem na siatce, żeby mieć ją wzdłuż, wiadomo, że coś będzie ostrego. Nawet jeśli ja się pomylę, to nie jest dalmierz, więc muszę się pomylić, to coś ostrego będzie. Ale w tym momencie nieostrości, które mi się pokazały tam w tle, to jest takie zdjęcie. Słońce jest bardziej z prawej strony i tak bardziej z tyłu. To nie jest z przodu słońce do mnie stojące. Natomiast te nieostrości, te bąbelki, które on zrobił, ten obiektyw, ja stwierdziłem, jak wywołałem ten negatyw, obejrzałem, mówię, wow, fajne jest. I gdzieś jeszcze miałem któryś negatyw, zdjęcie, które wyglądało też takie użyte w takiej nieostrości, czyli dałoby się zrobić z niego bardzo ciekawe zdjęcie, tylko trzeba go polubić przede wszystkim. Po naciągnięciu tych wszystkich negatywów trochę mnie palec boli. Znaczy tych zdjęć, nie wiem ile, z 20 zdjęć zrobiłem. Mogę robić dalej zdjęcia. Otworzę go. Trzeba uważać. Pokażę jeszcze raz, co spowodowało ten kawałeczek plastiku. To jest tak, żeby... Zgubiłem. Nie, leży. Tak spojrzałem, bo upadł prosto koło myszki jakiejś. To ma, nie wiem, 3 mm grubości. To musi być tak, żeby wchodziło dokładnie do kasety. Nie tak tutaj ciuteńko wystaje, ale to tak o ćwierć milimetra wystaje. I wtedy rozwiązuje to problem. Jeśli używasz, to jest przycięte z kołka jakiegoś, takiego do wbijania w ścianę plastikowego. Dobrałem tylko średnicę właściwą. Już. Poza tym aparat nie jest zły w używaniu. Nie jest zły, chociaż nie stał się moim ulubionym aparatem i nie będzie moim ulubionym. Chociaż długo szukałem go, długo chorowałem na to, żeby go kupić, ponieważ spodobał mi się. Spodobał mi się, zwłaszcza dlatego, że jest, chciałem powiedzieć 6x6, dlatego, że jest kwadratem. Od jakiegoś czasu, nie wiem od jakiego czasu, bo ten aparat mam kilka lat, więc jestem od kilku lat, jestem miłośnikiem kwadratowych zdjęć, w związku z tym ten mi się bardzo podobał, ale jak porobiłem zdjęcia, może gdyby mi się trafił z Tesadem, będę polował, może kiedyś się jeszcze trafi. Natomiast jeśli tobie się trafi Taxona, chciałem powiedzieć Tenax, jak się trafi ci się Tenax, to jest to samo, może mieć lepszy obiektyw. Jeśli trafi ci się Tenax 2, on nie będzie miał 2 napisane, przynajmniej do pewnego momentu, później mógł mieć 2, to niewątpliwie będziesz miał na pewno bardzo dobry aparat. Nie tani, ale bardzo dobry. Natomiast najpopularniejsza jest ta Taxona, produkowana już nie tyle przez Zeissa, co przez Pentacona. Tu widzimy logo Pentacona na nim. I to jest bardzo przyzwoity aparat, a przede wszystkim mały. Także jeśli się trafi, szukaj z obiektywem z Tesadem, ale ten nie jest taki zły, jakby mogło wyglądać. Zeiss nie sprzedawałby złych aparatów. Dziękuję ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.